Ahoj, szczury lądowe. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tomek. Poznajcie Brodziatego. Zaczynamy sobie nową serię z Windrose. Survival w klimacie pirackim. Wczoraj, w niedzielę, ogrywaliśmy sobie chwileczkę na live'ie. No, zapowiada się wspaniale. Nie jest to kolejny twór podobny do gry, która wyszła chyba w tamtym roku. Też o piratach. Ale tutaj naprawdę zapowiada się to bardzo ciekawie. Jest tu typowo survivalowo, a dodatkowo mamy elementy fabularne, także będziemy odkrywać na bieżąco. Wejdźmy sobie na otwarte morze i zacznijmy eksplorację. Dobra, zacznijmy. Budzisz się na pokładzie kajuty. Słysząc szczęk szabli, głowa ci pęka i wszystko dookoła wiruje. Sprawdź tył głowy. Wyczuwasz dużego guza na potylicy. Ostatnie co pamiętasz to uderzenia kul armatnych w kadłub i uciekający ci spod nóg pokład. Cholera, twój statek jest zaatakowany. Musisz wydostać się z kajuty i sprawdzić, co się dzieje. No dobrze. Siema, brodziaty. Dzień dobry. Naciśnij jeden, aby dobyć szabli. Utorujmy sobie w takim razie drogę. Porozmawiajmy z doktorem. Ty żyjesz. Byłem pewien, że zabiła cię pierwsza salwa. Oszczędź mi szczegółów, doktorze. Jak źle jest? Piraci Czarnowrodego wchodzą na nasz pokład. Są wszędzie. Połowa załogi nie żyje, choć część jeszcze walczy. Ruszaj, pomóż reszcie. Może jeszcze uda ci się odwrócić losy walki. No dobrze. Przed tobą wymagająca walka, a od uderzenia wciąż wiruje ci w głowie. Napij się kawy, by się rozbudzić. No dobrze. No to kawusia z rana. Zawsze sporo. Zniszcz barykady i oczyść sobie drogę. Dobra. Klawiszem T, moi drodzy, mamy... możemy się skupić na danym wrogu. W ogóle system walki tutaj jest... ja bym go porównał trochę do Soulsów. Jest naprawdę wymagający. W ogóle się nie spodziewałem tego, wiecie, po grze survivalowej trzeba robić w większości przypadków uniki, żeby cokolwiek z tego się dało ugrać. Dobra. Jest, udało się.
ale cudem. Jest naprawdę wymagająca walka tutaj. Trzeba się mocno przestawić, że to nie jest taki typowy klikacz, że jeden góra, dwa przyciski myszy i jest po temacie. To tutaj to tak nie działa. Tutaj musimy robić uniki, myśleć nad tym, co robimy. Znalazłem artefakt, faktycznie był na tym statku. Niech mnie kule biją, z tym diabelscem jest coś nie tak. Sprowadź Richarda, on się tym zajmie. Zjeżdżajcie z mojego statku, parszywe kundle. Co to jest? Widzę, że siły ci dopisują. Pora pozbawić cię dowództwa. Zabierzcie mu artefakt. Niech to diabli kapitan... Nie, Richards. To plugastwo go pożera. Maryjo, ocal nas. Nie gołymi rękoma, kretyni. Wyrzućcie ciała za burtę. Odpływamy. Budzisz się na bezludnej wyspie. Fale musiały wyrzucić cię na brzeg. Pamiętasz pocisk, który uderzył cię w pierś. Kura przeszła na wylot, ale nie pozostał po niej żaden ślad. Rana zagoiła się, jakby nigdy jej tam nie było. Całe twoje ciało od serca po koniuszki palców pokrywają wzory, które połyskują zimnym światłem. Gdy ich dotykasz, czujesz ból. Musisz dowiedzieć się, gdzie jesteś i jakim cudem wciąż żyjesz. Jak zaczęła się moja przygoda na wybrzeżu? No dobrze, to zaczynamy. Mieliśmy wstępniaczek fabularny. No i drodzy moi, standardowo, jak przystało na każdy porządny survival, zaczynamy od zbieractwa. Dosłownie wszystkiego, jak leci. Piękne morze. Kurczę, no mógłbym tu zamieszkać. Nie, naprawdę jest bardzo ładnie. Zobaczmy, co tu mamy. Zaczęła się moja przygoda na wybrzeżu. I to mamy na razie samouczek. Po ataku piratów morze wyrzuciło mnie na brzeg bezludnej wyspy. Jeśli chcę przeżyć, muszę założyć obóz. Rozpal ognisko. Ognisko będzie sercem mojego obozu. Muszę wybrać odpowiednie miejsce. Dookoła ogniska powinno być wystarczająco dużo przestrzeni na inne obiekty i budynki. Tu mamy mapę. Jakieś odkrycia. Dobra. Znaleźć na plaży. Kokos. Zwiększa maksymalny PZ. Czas trwania 7 minut. Ok. Czyli jeżeli ja to zjem, to mamy powiększoną ilość HP. Dobra, spoko. Aha, i teraz tak. W lewym dolnym rogu pojawił się status. Możemy zjeść dwa różnego rodzaju posiłki, żeby otrzymać dwa statusy. Ten całkiem po lewej, wydaje mi się, że to będzie jeszcze dodatkowy status za... Chodź tu, krabie. To będzie dodatkowy status za jakieś napoje. Przynajmniej tak bym myślał. Co my tu mamy? Glina. Wymaga kamienny lub lepszy kilo. Może się tu pojawić w ogóle kilka różnych kwiatków pod kątem tłumaczeń. Bo wiecie, hehe, jest to Early Access jeszcze. Ale to do wybaczenia. Co my musimy zrobić? Przygotować ognisko, czyli wciskamy sobie klawisz B i w ten sposób możemy sobie stworzyć pierwsze ognisko, które myślę, że postawimy sobie tutaj. I
wykonywanie zadań będziemy dostawali punkty doświadczeń. Tak samo jak za swego rodzaju eksplorację. Zbuduj obóz. Jest ci cieplej, ale głód i zmęczenie dają się we znaki. Potrzebne mi podstawowe elementy do przetrwania. Stanowisko do gotowania, stół warsztatowy i namiot. Dopiero potem będzie czas na zaznanie snu. No dobrze, no to w takim razie wybudujmy sobie to, o co nas proszą. Stół warsztatowy w pierwszej kolejności. Wybudujemy sobie go tutaj. I teraz co tu jeszcze? Stanowisko do gotowania. Tylko czego nam brakuje? Drewna. Ale zobaczmy, co możemy wytworzyć w stanowisku warsztatowym. Kamienna siekiera oraz kamienny kilof. Gruba tkanina, kule. No dobra. Drewna nie mamy. Zdobądźmy sobie troszeczkę drewna. A przy okazji jeszcze trochę kamienia, żeby wytworzyć już pierwsze narzędzia. Jakiekolwiek one by nie były. No dobrze, a na pewno będzie nam lepiej szło ścinanie drzew i wydobywanie kamienia. Dobra, siekiera, kilof i teraz tak, bierzemy wszystko do siebie. I teraz by wypadało zrobić mały szacher-macher, jeżeli chodzi o ekwipunek. W ogóle zamknięta skorupa przegrzebka. Może zawierać perłę. Dobra, spróbujmy sobie ją otworzyć. No niestety, perła nie wypadła. I teraz, co my musimy zrobić? Musimy ściąć pierwsze drzewa, żeby pozyskać pierwszą jakąś sensowną ilość materiałów, bo będziemy musieli zrobić jeszcze palenisko i dodatkowo pierwszy namiot, to będzie nasz punkt odrodzenia, bo śmierć tutaj tu się będzie słała gęsto. Dobra, ile mamy? 13 sztuk. Mało. Dodatkowo w obrębie tego ogniska mamy status. Wypoczęcie. Punkty wytrzymałości odzyskiwane są teraz szybciej. Miejsce odpoczynku, komfort, poziom 1. Ten komfort będziemy sobie mogli jakoś tam zwiększać przez pewnie jakieś dekoracje i inne twory. Dobra, zróbmy sobie ognicho. I jeszcze będziemy potrzebowali namiot stworzyć. W ten sposób naciśnij S stojąc przy namiocie, aby wybrać punkt odrodzenia. No dobra, kolejne zadanie za nami. Możemy sobie już gotowanego kraba zrobić i przez to będziemy mieli maksymalne PZ zwiększone przez 15 minut. Dobra, to jest warte robienia. No i widzicie, w tym momencie mamy kolejny paseczek z życiem i mamy zablokowany drugi status, jeżeli chodzi o jedzenie. Zabij dzika i zdobądź jego skórę. No to zaczynamy bardzo nierówną walkę, jeżeli chodzi o przeciwników. No dziki tutaj to będzie moje totalne nemezis. Nie cierpię tych skurczybyków. Zwłaszcza, że one występują w grupach, więc wiecie, no... Rzucicie się na jednego, to się rzuca na was cała chmara innych. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy na wyspie, na której mamy znaczniki. Na razie mam je włączone. Nie wiem, czy potem ich nie wyłączę, żeby
bardziej postawić na eksplorację. Co mnie żre? Dodo. No tak. Jeszcze zapomniałem o tych gnidach. Dobra, jedno Dodo z głowy. Dodo nie głupie. Dodo nie da się wytępić. Dobra, mamy mięso. Aha. Złamane ostrze. Mamy atak 90. A tutaj mamy kamienny kilof. I on ma 100. Czyli dobrze by było walczyć w ogóle kamiennym kilofem albo siekierą. No dobrze. W ogóle bronie mają status jakby skalowanie. Wiecie, ci, którzy grali gdzieś tam Soulsy, także gdzieś tam mechanikę będą znać. I w tym momencie nasze złamane ostrze ma skalowanie ze zwinnością chyba. Ze zręcznością, przepraszam. Na poziomie C. Im wyższa literka, tym lepsze skalowanie, lepsze obrażenia. Po prostu będziemy mieli modyfikator ze zręczności, jeżeli będziemy dalej zdobywać poziom. Dobrze, a my poszukujemy dzików. No i mamy pierwszego dzika, no i właśnie, trafiły się 3. I odskok, uderzenie, odskok, uderzenie, odskok. I za chwilę zginę. Dobra, jednego dzika mamy z głowy. I drugi dzik również z głowy. Tak. Moi drodzy, jest jeszcze jedna dosyć ciekawa mechanika. Niestety, ale nasze zdrowie nie regeneruje się wraz z jedzeniem posiłków. Jedyny sposób, żeby jakkolwiek życie się nam zregenerowało, to jest używanie potionek. Czyli wchodzimy w rewiry alchemii i tego typu rzeczy. Nie ma tutaj czegoś takiego, że zjemy sobie jakiś przygotowany posiłek i w ten sposób zdobędziemy trochę życia, żeby się jakkolwiek podratować. To tak to nie działa. W ogóle wróćmy się do naszego prowizorycznego obozu. Bo co będziemy musieli tutaj wytworzyć? Pilnie potrzebuję nowych butów. Bez nich każda wyprawa w dżunglę zakończy się bolesnymi pęcherzami na piętach. No też tak myślę. Tylko jak dobrze pamiętam, my potrzebujemy to. Warsztat płatnersko-tkacki umożliwia wytwarzanie wyposażenia, ale wymaga dachu. Działa tylko w zasięgu ogniska. No właśnie. No i teraz zaczynamy zabawę, jeżeli chodzi o budowlankę. Możemy sobie oczywiście stworzyć samodzielnie domostwo gdzieś tam z części składowych, jakieś pomosty, podłogi, ściany i tak dalej, dachy oczywiście. Mamy jakieś filary, belki. No podejrzewam, że to będzie chodziło o wzmocnienia, okna. Schody, dekoracje. No i właśnie, tutaj dodaje nam punkty do komfortu. Uprawę, czyli będziemy się mogli pobawić trochę w rolnictwo. Ale też mamy gotowe obiekty. Duży pomost, chatka i szkielet chatki. Więc jeżeli ktoś nie lubi budownictwa takiego stricte samodzielnego, to spokojnie może sobie wykorzystać gotowce. I my w pierwszej kolejności w tym obozie sobie wykonamy tą chatkę, tylko potrzebujemy bardzo dużej ilości włókien roślinnych. Więc
Szabla w dłoń i zajmiemy się wycinką włókien. Także jak zbiorę odpowiednią ilość, to się usłyszymy ponownie. Dobrze, mamy odpowiednią ilość przygotowaną, więc wybudujmy sobie tą pierwszą prowizoryczną chatkę. Jezu, jakie to jest wielkie. Zbudujemy sobie ją w tym miejscu. No i mamy pierwsze schronienie, w którym będziemy mogli już sobie stworzyć warsztat płatnersko-kacki, tylko potrzebujemy grubą tkaninę, a to się robi przy tym stole. Dobra, wytwórzmy sobie jej maks, które możemy zrobić. Zaraz. Bandaże. Przywraca 900% w czasie. 30 sekund. Otrzymanie obrażeń przerywa działanie efektu. Wiecie co? Ja te bandaże sobie zrobię i jak dostaniemy jakieś obrażenia, to zobaczymy, czy to nam zadziała w ten sposób, jak myślę. Bo jakoś wczoraj na live'ie nie zwróciłem uwagi na te bandaże. Dobra. Zrobimy sobie tutaj. I teraz potrzebujemy wytworzyć buty. Tylko jeszcze, no, oczywiście, brakuje nam tkanin. Więc sobie musimy pozyskać trochę włókien roślinnych. Z których zrobimy tkaniny. Czy tyle nam wystarczy? No dobra, trochę jest. Jest tu jeszcze jedna mechanika, która bardzo, ale to bardzo mi się podoba. A mianowicie kompletnie nie potrzebujemy trzymać rzeczy w ekwipunku, gdyż wystarczy, że będziemy mieli w skrzyniach wszystko schowane i wszystkie stoły w obrębie oczywiście naszego miejsca, naszego obozowiska są dostępne właśnie ze skrzyń, więc nie musicie trzymać wszystkiego w ekwipunku, czy żonglować materiałami, patrzeć się, co akurat w danej sekundzie będziecie potrzebować. Wystarczy, że daną rzecz będziecie mieli w skrzyni, no po prostu przy stole będziecie mogli sobie wytworzyć potrzebne rzeczy. To jest naprawdę wspaniała rzecz i w Everwindzie, w którym sobie też gramy, teraz wpadł update właśnie, który wprowadza w końcu tą możliwość. Dobra, zróbmy sobie ze 3 skrzynki i przerzućmy sobie wszystko, czego nie potrzebujemy w danej chwili. No i widzicie, nie mam nic, a buty sobie mogę wytworzyć. Także jest super. Dobra, mamy z głowy, jeżeli chodzi o to zadanie. Co my musimy w tym momencie jeszcze zrobić? Wykop rudy miedzi w najbliższej jaskini. Dobra, mamy zaznaczone. Ale, czy ja mogę sobie zrobić posłanie? Mogę. Byśmy sobie przewinęli czas do rana, żeby nie chodzić po ciemku. Na pewno będzie to lepiej widoczne dla was. No przyznam, że jest tu naprawdę ciemno. Dobra, mamy poranek. I lecimy po rudę miedzi. A, jeszcze jedna rzecz.
bym zapomniał. Bo tam będzie naprawdę ciemno. Tam będzie naprawdę ciemno. Czy... Tutaj mamy coś? Mamy. Musi się znajdować w zasięgu. Aha. Świetnie sprawdza się podczas eksploracji ciemnych jaskiń. Zaraz. Dobra. Dojdźmy sobie do jaskini i zobaczymy, czy będziemy mogli wytworzyć bezpośrednio w jaskini właśnie tą pochodnię, bo przyznam, że właśnie wczoraj na live, jak już sobie ogrywaliśmy, to w jaskiniach jest naprawdę ciemno. Jest takie fajne ambientowe światełko. Zresztą zobaczycie zaraz. Ale no niestety jest tu naprawdę ciemno. No. Dobra, czy ja mogę zrobić tą pochodnię? Za mało zasobów? Aha, dobra. Już wiem, co się stało. No, będąc w obozowisku, to mieliśmy dostęp do skrzyń, w których zostawiłem drewno, więc mogłem od razu to stworzyć. A w tym momencie oddaliliśmy się od naszego obozowiska i już nie mogę tego wytworzyć, bo ekwipunek mamy pusty. Dobra, mamy 18 sztuk drewna. Więc zobaczmy. Tak, dobra, super. Czyli możemy sobie wytworzyć, nie będąc w obozie. Już sobie weźmiemy i oświetlimy całą przestrzeń i wykopiemy pierwszą rudę miedzi. Dobra, trochę mamy. Ja sobie tutaj, moi drodzy, wykopię całą resztę, bo tej miedzi będziemy trochę potrzebować. Także słyszymy się za chwileczkę. Dobra, nie wydobyłem jeszcze wszystkiego. Jeszcze co nieco tutaj zostało, ale już ekwipunek mamy pełny. Więc się jeszcze będę tam musiał wrócić, ewidentnie. Teraz tak, co my tutaj mamy? Aha, jeszcze mamy w ogóle tutaj coś takiego jak odkrycia. Odkryto zasób. I teraz będziemy mogli robić sztabki miedzi oraz węgiel drzewny. Piec hutniczy będziemy wytwarzać oraz piec do wypalania, ok. Ze skóry cały set możemy sobie stworzyć plus plecak marynarza. To też będzie trzeba sobie zrobić. Pikantny kebab w panierce. Yummy. Ok. Nadmorska dżungla. Lokalne zagrożenie. Racje pogórza. Odblokowuje wytwarzanie przedmiotów na 6 plus poziomie. No dobrze. No trochę tych rzeczy tutaj mamy do znalezienia. Także na pewno się nie będziemy tutaj nudzić. O, to na pewno nie. Ja sobie w międzyczasie jeszcze pozbieram trochę drewna. Będziemy musieli wytworzyć węgiel drzewny. Żeby w ogóle móc wypalić pierwsze sztabki miedzi. Dobra, mamy komfort. Już dodane. O! Dzień dobry panu. To ty, dzięki Bogu, nie wiesz, nawet jak się cieszę, że cię widzę. Zostałem przez ciebie najęty zaledwie dzień przed wypłynięciem w morze. Dlatego pozwól, że jeszcze raz się przedstawię. Jestem Gillian Skelton, chirurg okrętowy. Naprawdę cieszę się, że udało ci się przeżyć. Jak się tu znalazłeś? Po przejęciu naszego statku piraci zaciągnęli mnie do swojego obozu, abym
Tam opatrywał im rany i leczył kaca. Na szczęście udało mi się ukraść łódź i uciec. Na szczęście na ciebie wpadłem. Razem mamy dużo większe szanse. Proszę, pozwól mi zatrzymać się w twoim obozie. W porządku, czuję się jak u siebie. Mam jednak kilka pytań. Śmiało, powiem ci wszystko, co mogę. Jak udało ci się uciec? Obóz piratów zaatakował topielce. Z początku myślałem, że mam omamy, ale żadne omamy nie skręcają w ten sposób ludziom karków. Zaczęła się walka. Korzystając z tego, że piraci są zajęci, pożyczyłem łódź i uciekłem z nadzieją, że jakoś to będzie. Wiesz, gdzie jesteśmy, doktorze? Niedaleko Tortugi. To jedna z tych nienazwanych wysp, z których korzystają uciekinierzy i przemytnicy. Wątpię, czy znajduje się w ogóle na mapach. Przybyłem tu łodzią, ale nie dotrzemy nią na Tortugę. Na tych wodach aż roi się od piratów. Zatopiłyby nas, gdy tylko nas zauważą. Wiesz coś na temat symboli na moim ciele, doktorze? Jak często odwiedzasz dom rozpusty? Znałem kiedyś takiego gościa. Złapał tam przeróżne rzeczy, w tym raz nawet żonę. Zakładam, że pojawiły się po ataku piratów. Daj mi znać, jeśli gorzej się poczujesz. Nawet gdy chodziło tylko o lekkie zawroty głowy. Nie chcę zostać sam na tej wyspie. Widziałeś, co się stało z moim statkiem? Po tym, jak cię wyrzuciło za burtę, podpalili go. Bardzo mi przykro. Okej. Masz jakieś pomysły, jak moglibyśmy się stąd wydostać? Niedaleko stąd widziałem kilka statków, które osiadły na mieliźnie. Niektóre z nich wyglądały, jakby nadal nadawały się do użytku. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że przeprowadzenie napraw w 2 osoby nie będzie łatwym zadaniem. Oczywiście cuda się zdarzają, ale bez kubka kawy niczego nie mogę obiecać. No wiadomo, kawa to podstawa. Piraci wzięli sporo jeńców, nie tylko mnie. Musimy ich uwolnić, pomogą nam naprawić statek i wrócić do cywilizacji. Potrzebuję większej łodzi. Dobra, mamy zadanie już główne w takim razie. Ratowanie załogi. Dobra, odejdź. Przerzucimy sobie z ekwipunku. Tutaj będziemy składowali miedź. Tutaj kamienie. A tu chwilowo będzie wszystko po kolei, jak leci. Dobrze, mamy 2 zadania. Zalecony poziom postaci 2. To zadaniami głównymi byśmy się zajęli w 2. odcinku, moi drodzy. A my sobie jeszcze przelecimy samouczek. Wyprodukuj sztabki miedzi. Udało mi się znaleźć miedź. Teraz muszę już tylko zbudować piec do wypalania drewna i piec hutniczy, dzięki którym wyprodukuję kilka sztabek. No właśnie. Zaczynamy zabawę z wytwarzaniem różnych dziwnych rzeczy potrzebnych nam do przeżycia i do rozwijania się. W pierwszej kolejności zdobądźmy sobie miedź. Boże, glinę, przepraszam was. Dobra, mamy pierwszą glinę. Wiecie co? Słyszymy się za chwileczkę. Jak sobie wydobędę wszystkie potrzebne mi materiały. No dobrze, chyba mam wystarczającą ilość materiałów potrzebnych do wykonania tego zadania. Więc zrobimy sobie piec na drewno oraz piec hutniczy. Zrobimy sobie to w ten sposób. W ogóle, moi drodzy, jeżeli macie pomysł,
Czemu to jest w takich okręgach? I wiecie czemu i po co? To możecie mi dać znać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny, bo jakby nie zczaiłem, czemu to jest w takich okręgach. Jakby rewir, w którym możemy budować. Ewidentnie jest to po coś zaznaczone. Ale to tutaj jak mówię, jeżeli wiecie, to proszę was, dajcie znać. A my sobie zróbmy hurtową ilość węgla drzewnego w ten sposób. Bo węgiel drzewny jest nam potrzebny do właśnie przetapiania rudy miedzi, żeby zrobić sztabki. Więc trochę tego będziemy potrzebować. Także widzimy się w kolejnym etapie. Mamy dzika trzeciopoziomowego. A tak sobie uznałem, że w międzyczasie jak będę czekał, aż się wytworzy nam węgiel drzewny, to sobie przynajmniej skórę pozbieram. O Jezu, jak? O Jezu. Ała. Jak to bije jak czołg. Dobra, musimy, że tak powiem, bardziej chyba uważać. Jezu, jak to bije. Dobra. I w tym momencie tak, tutaj mamy znacznik. Dziad oczywiście się tu będzie czaił na nas. No, Win, proszę cię, dziękuję. Trzeciopoziomowy dzik. Niech tak będzie. Kurczę, no naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda. No nie mogę się napatrzeć na widoki. Istny raj. Pomijając kwestię tego, co tu się może wydarzyć. Porozmawiamy sobie jeszcze z doktorem. Wszystko w porządku? Jeśli poczujesz się gorzej, natychmiast mnie odszukaj. O, masz coś dla mnie? Tak, proszę. Może ci się przydać. Pomniejsza mikstura leczenia. Czyli u niego będziemy mogli sobie zdobywać, będzie mógł nam dawać miksturki. W ogóle wypadałoby chyba jakieś posiłki zrobić. Co my tu mamy? A, ziemniaków jeszcze nie mamy odkrytych. Wymagane jest stanowisko drugiego poziomu. Wybuduj kolejne ulepszenie stanowiska. Ok. Rosół z dodo. Zróbmy sobie mięso z rożna. To nie. To zróbmy sobie w takim razie jajka z boczkiem. Yummy. I w ten sposób. Dobra. Mamy już jedzenie. Zobaczmy, jakie statusy będą nam przysługiwać z ich jedzenia. Zwiększ maksymalne PZ 15 minut. Plus 5 do witalności. Czas trwania 15 minut. Ok. A to? To też dodaje nam po prostu więcej życia. Ale tak widzę, że tu będzie raczej system na zasadzie... na zasadzie, że będziemy jedli, jak będziemy wyruszali gdzieś w jakąś podróż, na jakąś eksplorację, bo w bazie tak nie widzę trochę sensu, jeżeli chodzi o spożywanie tych konkretniejszych pożywień. Co my tu mamy? Popiół jeszcze się tworzy. Przydatny do wytwarzania prochu strzelniczego. Okej, dobra. To sobie wytwórzmy już pierwsze sztabki. Jak nas o to proszą. No trochę sobie to trwa wypalanie, moi drodzy. Co my tu w ogóle jeszcze mamy? Chyba sobie wytworzymy kolejne rzeczy, czy nie? Może na razie jeszcze nie. Zobaczmy, jak nas będzie pchał samouczek, w którym kierunku.
Wytwórz broń do walki wręcz. Okej. To zniszczono szablą nie zagroża nawet Dodo. Żeby tworzyć nową broń do walki wręcz. Jakąkolwiek. Też tak myślę. Co my tu mamy? Aha, to są te ulepszenia do tych podstawowych stanowisk. Okej. Bronie osobiste i wyposażenie statku. 5 sztuk miedzi i drewno potrzebujemy, którego nie mamy. Także jak tu wygląda sprawa? Czy możemy sobie jeszcze co nieco dorobić? Dobra, niech się to tworzy, a my sobie za ten czas wykarczujemy trochę lasu. Żeby zrobić tamto stanowisko. Ale tak, powiem, że to jest taki typowy przedstawiciel gier typu survival, czyli na początku nie za wiele się dzieje, wiele rzeczy będzie trzeba, że tak powiem, łopatologicznie zbierać, robić i tak dalej, ale z czasem oczywiście to wszystko powinno iść dużo szybciej. A dodatkowo tutaj będziemy mieli też pracowników swoich, tylko nie jestem pewien, czy będą nam pomagali na zasadzie, że nawet możemy im zlecić ścinanie drzew czy wydobywanie kamieni. Bo tego nie jestem pewien, ale wiem, że stanowisko do gotowania ma tam slot na pracownika. Więc na pewno kucharza będziemy mogli mieć, który będzie nam wytwarzał i trzymał chyba na jakimś poziomie ilość jedzenia. Dobra, zróbmy to. Warsztat rusznikarski. 5 sztuk sztabek miedzi jeszcze potrzebujemy i to wymaga dachu. Dobra, czy już? Już. Możemy wytworzyć sobie stanowisko. Zrobimy sobie go tutaj. Przynajmniej prowizorycznie na razie. I teraz co? Potrzebujemy 7 sztabek miedzi. Skórę na szczęście mam. Ale będzie trzeba poczekać na to, aż się nam wytworzą sztabki. W ilości dosyć hurtowych. Dobra, 10 sztuk, także słyszymy się za chwileczkę, jak się nam to przetopi wszystko. Dobrze, chyba mamy wszystko. To możemy sobie zrobić pierwszą, lepszą broń. Znaczy i tak na razie ona i tak jest gorsza niż kilo, ale wiecie, pomalutku wszystko się uda ogarnąć. Zobaczmy kolejne zadanie. Ulepsz swoją broń w warsztacie zbrojmistrza. Broń musi być wyposażona. Muszę naostrzyć broń. Ułatwi to polowanie na tutejsze dzikie zwierzęta. No dobrze, ulepszmy sobie w takim razie. Już mamy lepsze, 140. Poziom przedmiotu... Aha, wynik będzie 140, w tym momencie jest 120. No dobrze, zawsze coś. Zawsze to coś. I mamy samouczek zaliczony, moi drodzy. Także w tym odcinku, takim dosyć mocno poradnikowo-tutorialowym, byśmy sobie zakończyli, a w przyszłym odcinku zajmiemy się eksploracją tych oto miejsc i zaczniemy sobie... Co my tu możemy w ogóle jeszcze zrobić? Aha, szable, dobra, miedziana siekiera. Okej, to też będzie trzeba zrobić. Dzwon szybkiej podróży.
No dobrze. Trochę się tu tego nazbierało. I w kolejnym odcinku zaczniemy sobie już wątek główny. Że ratowanie załogi. Piraci trzymają w niewoli wielu marynarzy. Jeśli ich uwolnimy, mogą nam pomóc wydostać się z wyspy. Dobrze. W takim razie, w tych pięknych okolicznościach zachodzącego słońca, naprawdę jest pięknie. Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za to, że byliście. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza. Jak macie jakieś porady, to zachęcam do pisania. I słyszymy się w następnym odcinku. Do zobaczyska. Pa, pa!